W tym odcinku zobaczycie, jak powstają nachosy Doritos. Podobno wynalazł je kelner z północno-meksykańskiego miasta Piedras Negras. Gdy do restauracji wpadł tłum wygłodniałych gości, podsmażył szybko kawałki kukurydzianej tortilli, zapiekł je z serem i papryką jalapeno. Tak powstały klasyczne nachos. W Polsce wolimy je jako przystawkę z sosem guacamole, salsą lub gęstą śmietaną, a często po prostu z torebki jako szybką przekąskę, np. w podróży. Wiodącą marką jest tu Doritos, należąca do PepsiCo. Chcecie wybrać się na wycieczkę do krainy nachosów? Zapraszamy do najnowocześniejszego i najbardziej zrównoważonego środowiskowo zakładu PepsiCo w Unii Europejskiej, który znajduje się w Świętem koło Środy Śląskiej, gdzie oprócz nachosów Doritos produkowane są także chipsy Lay's. Znajdujemy się w największym i najnowocześniejszym zakładzie PepsiCo w Europie. Jest to pierwszy zakład produkujący Doritos w Polsce. Dziennie linia może wyprodukować ponad 600 000 paczek chipsów, które następnie trafiają na rynek polski oraz innych krajów Europy. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy po przybyciu na miejsce, to 2 silosy o pojemności 120 ton każdy, w których przechowuje się ziarna kukurydzy. Z ich zawartości fabryka może wyprodukować 20 000 kg Doritosów. Zanim to jednak nastąpi, kukurydzę trzeba oczyścić. Odbywa się to na sitach wibracyjnych. Ziarna są odpylane, usuwa się kamienie i piasek. Teraz trzeba zadbać o zwiększenie wilgotności ziaren, co ma bardzo duże znaczenie dla dalszego procesu produkcji. Najpierw są one gotowane w kotłach z mieszadłami w temperaturze zbliżonej do wrzenia, a następnie wędrują do 18 otwartych zbiorników, gdzie moczą się dłużej niż pół dnia. Tak przygotowane ziarno poddawane jest myciu, a właściwie usuwaniu łusek, bo najważniejszą jego częścią z punktu widzenia produkcji Doritosów jest bielmo. Czysta kukurydza trafia do leja zasypowego, a później ślimakiem dostaje się między 2 młyny wykonane z tlenku gliny. Wirują one z prędkością 720 obrotów na minutę. Jeszcze podczas mielenia do mąki dodaje się wodę i tak powstaje ciasto kukurydziane o odpowiedniej konsystencji. Gotowe ciasto dostaje się między 2 metalowe rolki, które tworzą z niego wstęgę. Trzecia rolka ma za zadanie wykrojenie pojedynczych, trójkątnych nachosów. Lądują one na pasie transportującym je do następnego etapu, czyli pieca. Nie jest to jednak zwykły piec, bo aż 3-poziomowy. Panuje tam temperatura kilkuset stopni Celsjusza. Trójkątne smakołyki przebywają zaledwie kilkanaście sekund. Chodzi o to, aby nadać im odpowiednią strukturę, nie dopuścić do wysuszenia i zamknąć wilgoć, która pozwoli uzyskać na Doritosach charakterystyczne pęcherzyki. Nachosy są jednak nie tylko pieczone, ale i smażone. Robi się to w 3000 litrów oleju rzepakowego. Operacja trwa kilkadziesiąt sekund w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, z wykorzystaniem całego zespołu łopat i pasów zanurzeniowych. Tutaj nachosy nabierają odpowiedniej barwy i chrupkości. Po smażeniu następuje kontrola wilgotności, temperatury i zawartości tłuszczu. Chodzi o spełnienie docelowych norm. Czy czegoś nam tu nie brakuje? Ależ oczywiście! Doritosy za pomocą przenośników wibracyjnych transportowane są teraz do specjalnego bębna, gdzie mieszane są z odpowiednimi przyprawami i dodatkami. Odrobina oleju rzepakowego zwiększa ich przyczepność do powierzchni nachosów. Tu widzimy, jak uzyskuje się smaki Doritos Nacho Cheese i Sweet Chili. Pycha! Opuśćmy jednak na chwilę ten smakowity odcinek taśmy produkcyjnej, żeby zajrzeć do laboratorium, gdzie odbywa się końcowa kontrola jakości produktu. U nas w laboratorium sprawdzamy jakość naszych produktów od samego początku, zaczynając od jakości kukurydzy, kończąc na produkcie gotowym. Sprawdzamy w produkcie gotowym zawartość wilgoci, zawartość tłuszczu oraz zawartość przyprawy. Tymczasem nasze kukurydziane trójkąty trafiają do pakowania. Na początku przygotowywany jest wsad w zależności od rozmiaru paczki.
Naczosy wsypywane są do nich automatycznie. Następnie paczka jest zgrzewana, a do środka wtłaczany jest azot, dzięki któremu Doritosy długo zachowają świeżość i będą mogły zadowolić podniebienie każdego miłośnika kuchni meksykańskiej. Smacznego chrupania! Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają chipsy Lay's.